Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Mawiała mama Foresta Gumpa, tak? Nie, myślałem, że bez mamy Foresta Gumpa po prostu. No ale wiesz, to jest stary film. Ludzie tego Mało mogą... kto to wie, co to jest. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Co się nam trafiło? Nam się trafiło to, że ten oto piękny budynek za nami został właśnie finalistą World Architectural Festival, czyli największego festiwalu architektury. Krótko mówiąc, jedziemy do Singapuru. Ale po pierwsze, to nie pierwszy raz dla Szczecina i nie pierwszy raz dla nas. O tym właśnie w tym odcinku. Paweł Kobierzewski, Andrzej Truszczyński, zostańcie z nami. prowadząc architekturę. World Architecture Festival, no to tak jak już właśnie powiedzieliśmy na wstępie, to jest największe takie wydarzenie architektoniczne na świecie. Jedni to przyrównują do gali oscarowej, w sumie coś w tym jest, tak, że to jest taki Oscar architektury. No i tak, jeżeli chodzi o Szczecin, to faktycznie nie jest to pierwszy raz, kiedy obiekt z tego miasta jest na tym festiwalu i osiąga sukces, tak, no bo właśnie tutaj w Szczecinie, nieopodal nas, w samym centrum, znajdują się przełomy Roberta Koniecznego i to był obiekt, który właśnie został uhonorowany tutaj tym architektonicznym Oscarem. A tuż obok Znajduje się Filharmonia Barocco Wegi, które otrzymało tytuł obiektu najlepszego Europy, czyli nagrodę Mies van der Rohe. Jest to pierwsza taka nagroda na terytorium Polski. Natomiast zrobiona przez obcokrajowców, więc jeszcze dla Polaków zostaje trochę miejsca. Jest dla nas Nic szansa. nie sugeruje, ale... Jest dla nas szansa, tak? Ale wiecie o co, to nie kosmici, ale... No i kolejny obiekt. W zeszłym roku, również właśnie w tym oscarowym festiwalu, udział brał Teatr Leśny, również ze Szczecina. No więc można by było powiedzieć, że tutaj Szczecin zaczyna się robić takim miastem bardzo dobrej architektury, tak? No i w zasadzie tak w kuluarowych rozmowach mówiliśmy, że to już w zasadzie wypada mieć jakiś obiekt w Szczecinie, bo to takie dobre miejsce do tworzenia. No i trochę taka mekka architektów, tak? No bo to już kolejny obiekt, tych obiektów tutaj w Szczecinie jest naprawdę sporo. No i na listę tych obiektów właśnie dołączył, dzięki właśnie tutaj byciu w finale, dołączyła również nasza fabryka wody, którą zaprojektowaliśmy. No i obiekt dla nas, wiadomo, bardzo często o tym mówimy na naszym kanale, bo to było dla nas 8 lat życia, od momentu, kiedy sam obiekt został, kiedy ogłoszono konkurs, aż do momentu otwarcia, które miało, w momencie, kiedy my to nagrywamy, to jest końcówka czerwca, a na początku 2024 roku, a 1 czerwca było huczne otwarcie. Także trzymajcie za nas kciuki w Singapurze. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz ważna, że to też nie jest, żeby nie było, to nie jest pierwszy raz dla Szczecina, tak? Ale również to nie jest pierwszy raz dla nas bycie właśnie finalistą World Architecture Festival, ponieważ w 2019 roku inny nasz obiekt, czyli Wodny Park Tychy, również był finalistą tego fantastycznego wydarzenia. Wtedy byliśmy z Andrzejem na finałach w Amsterdamie. Zresztą ja sobie tutaj nie bez powodu pozwoliłem się ubrać w taką młodzieżową koszulkę z filmem z lat 80. Czyli powrót do przyszłości. Młodym architektem jest się do 45, Andrzej, więc wszystko jest w porządku. No i właśnie to dlatego ta koszulka, ponieważ w tej koszulce wystąpiliśmy właśnie wtedy, prezentując nasz Wodny Park Tychy. Wodny Park Tychy to jest jego jakby też wyróżnik, oczywiście poza architekturą, to, że jest najbardziej ekologicznym tego typu obiektem na świecie, tak? No bo Andrzeju, może tutaj powiesz, co go wyróżnia. Produkuje 2 razy więcej energii niż zużywa. To był ten wyróżnik ekologiczny. No i my staraliśmy się te przesłanie właśnie bardzo mocno przekazać na cały świat, bo festiwal skupia wokół siebie ludzi naprawdę z całego świata, od Indii, Chin, Australijczyków, także to jest szansa na poznanie
naprawdę różnych projektów z całego świata. To jest wielka rywalizacja i są to wspaniali architekci, którymi wymieniamy się doświadczeniami. Także my właśnie w tym projekcie w Tychach próbowaliśmy przekazać temat ekologii, ekonomii i pokazać światu, że można inaczej, że nie tylko paliwa kopalne, energia atomowa. Ale właśnie energia ze śmieci, że można zasilać samochód odpadami. Tam był właśnie w drugiej części taka była rzecz, że tam samochód, ten wehikuł czasu był napędzany na śmieci, bo taka była technologia w przyszłości, a my właśnie... Nasz aquapark też jest napędzany właśnie odpadami z miasta. Czasem zresztą w internecie pojawiają się takie filmy science fiction i co się udało zrobić, jak to faktycznie wyszło w rzeczywistości, no i można by było w sumie pokazać, że to co tam DeLorean był napędzany na śmieci, no to może nie DeLorean, ale ten wodny park Tychy jak najbardziej na te odpady jest zasilany i to jest podejście, które pokazuje, że można właśnie inaczej tą zieloną energię tworzyć i to z sukcesem, bo 2 razy więcej energii. Słuchajcie, no to może to tak czasem człowiekowi te hasła tak bokiem przechodzą, ale to jest osiągnięcie, bo na przykład jak tam rywalizowaliśmy w tym festiwalu, to nasza konkurencja chwaliła się, to już było sukcesem, jak ktoś miał zeroenergetyczny budynek. A my mieliśmy plus. Myśmy byli jedynym obiektem plus energetycznym i to na taką skalę. Tak? I powiązanym z miastem, że nasza energia była przekazywana do mieszkańców, żeby ogrzewać ich ciepłą wodę użytkową, czy energia elektryczna, która była oddawana do miasta, jest równoważna energii, która zasila trolejbusy. No dobrze, ale to już jest historia. Tyle o tamtym projekcie. Byliśmy, tak, teraz a tutaj chcemy uderzyć właśnie w nutę sportowe, że jest to obiekt właśnie, bo tu jest trochę inna kategoria. I przede wszystkim, że po raz pierwszy bardzo mocno stawiamy na różnego rodzaju rozwiązania sportowe, bo mamy tu ściankę wspinaczkową, mamy bowling, fitness, squasze, ale też oczywiście baseny, saunaria, natomiast czy łyżwy. Ale co to jest ważne, że jest tutaj też mocno postawione na edukację i mamy wielkie edukatorium 4,5 tysiąca m2, czy właśnie grywalizację, możliwość wejścia do podbasenia, zobaczenia jak to wszystko działa. To jest coś wyjątkowego na skalę światową i dlatego właśnie znaleźliśmy się w finale World Architecture Festival. No i warto też dodać, że specyfika tego miejsca, bo tutaj dookoła nas wszędzie jest centrum miasta, osiedla i to była taka wyrwa w mieście niezagospodarowana przez lata i naszym aquaparkiem, naszym tym centrum weszliśmy w tą przestrzeń, ale nie zabraliśmy jej miastu. Właśnie to, gdzie siedzimy, czyli Aleja Lipowa z pięknymi lipami, które zachowaliśmy, uratowaliśmy żeby po prostu stała się integralnym elementem i mamy takie piękne starodrzewia, które no, dają nam cień i dzięki temu tutaj, bo mamy temperatury teraz tutaj w Szczecinie ponad 30 stopni, no i możemy sobie komfortowo siedzieć w cieniu, nie ma takiej betonozy. Co więcej, jak tu już siedzimy i nagrywamy, to kilka razy minął nas tutaj miły pan, senior, który na kijkach przemierzał, bo powstał taki liniowy park. To znaczy, że mieszkańcy mogą przechodzić z jednej strony osiedla na drugą, pokonają to właśnie tą taką kładką nad naszą przewiązką, więc ten obiekt nie jest barierą urbanistyczną w tej wręcz zachęca do tego, żeby tutaj przyjść i skorzystać z niego naprawdę na wielu płaszczyznach, czy to właśnie tej rekreacyjnej, czy po prostu przyjść sobie tutaj wieczorem, odpocząć trochę, popatrzeć, siąść nad wodą, czy właśnie skorzystać z tych edukacyjnych rozwiązań, no więc jakby jest to multifunkcyjny obiekt. No i dla nas też duża duma, ale też no umówmy się, że przez te 8 lat masa ludzi, masa specjalistów, która tutaj pracowała nad tym. Zresztą no może co ja będę tutaj dużo mówił, właśnie ostatnio to otwarcie było, no to Andrzej fantastycznie tam o tym opowiedział, więc może przenieśmy się trochę w czasie i tutaj To było niesamowite przeżycie. My nie projektowaliśmy, my wspólnie marzyliśmy. W tym miejscu serdecznie dziękuję Iwonie Milej-Rutkowskiej i Bartłomiejowi Miluchowi. To oni pomogli mi przedstawić i przekonać prezydenta, który wykazał się wielką wiarą i zaufaniem, zlecając nam dodatkowo zaprojektowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej Centrum Edukacyjnego wraz z projektem widocznym tu architektonicznym kształcie. Fabryka wody nie powstałaby, gdyby nie determinacja prezesa Konrada Stępnia i całej ekipy inspektorów nadzoru, którzy musieli realizować tę budowę w ekstremalnie trudnych warunkach COVID-a i wojny. Bardzo serdecznie dziękuję im za tę współpracę, w szczególności Krystynie Bartnik, z którą przeżyliśmy niejeden kryzys i od której wiele się nauczyły. Pana Alecha Bartnika, Marcina Kozana oraz wielu innych, którzy na co dzień dbali o tę inwestycję. Jak mówię COVID w tej sali, od razu przypomina mi się zerwanie łańcuchów dostaw, który spowodował problem w kolorze betonu
architektonicznego. Pomimo wszystko, tu na wysokości zadania stanął Alstom, którego inżynierowie znaleźli rozwiązania alternatywne. Dziękuję za współpracę panu Mariuszowi Winowieckiemu, kierownikowi budowy Dominikowi Słowy, Maciejowi Wierszowi, Łukaszowi Kniewskiemu, Szymonowi Bykowskiemu, Mateuszowi Mikiewiczowi i wielu innym kierownikom. Robiąc ekipę Alstaru, a w szczególności prezesowi Jarosławowi Szymonowi oraz pierwszemu dyrektorowi Zbigniewowi Zielińskiemu. Dziękuję mojemu sądnikowi, Pawłowi Kopierzyckiemu, który razem ze mną był projektantem tego obiektu. Projektantom branż, a w szczególności panu Cybie i Bartłomiejowi Cybie i całemu zespołowi TK Holding, którzy pracowali przy tym projekcie na czele z Patrycją Niewiadomską, która była project managerem tego projektu, oraz mojemu drugiemu wspólnikowi Maciejowi Otrzymskiemu. Nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych w tym krótkim czasie, także na pewno mogę tu kogoś pominąć, za co bardzo przepraszam. Wreszcie, szanowni państwo, pozwólcie mi na koniec na odrobinę prywaty. Moja miłość z tym projektem jest szczególna, gdyż przez te 8 lat pracy moja żona Ania urodziła 2 wspaniałych synów, zniosła nasze rozłąki, częste delegacje, wzloty i upadki. Dziękuję ci, kochani. Znajdujemy się w wirze wiedzy Centrum Edukacyjnego Fabryki Wody, a ze mną jest tutaj prezes Konrad Stępnień, prezes Fabryki Wody, całego tutaj tego zamieszania, no i w moim odczuciu jeden z najważniejszych ojców tego sukcesu. Najważniejszych, ale tych ojców było wiele, więc bez udziału wszystkich osób, które były zaangażowane w projekt, na pewno by się to nie udało. Natomiast dzięki temu zaangażowaniu możemy dzisiaj znaleźć się w super multifunkcjonalnym miejscu. No dokładnie, mogę powiedzieć tyle, że to jest wyjątkowy obiekt właśnie dlatego, że w zasadzie startowaliśmy w kategorii sport. I tutaj złożono naprawdę tysiące prac z całego świata, od Nowej Zelandii, Australii po Amerykę Północną, Południową i to będzie wielka rywalizacja o wielki sukces i to zostaliśmy docenieni naprawdę na szczeblu światowym. No i liczymy, że ta multifunkcyjność da nam tutaj zwycięstwo w wielkim finale. Natomiast jak się tym zarządza, takim kolosem? Czy to jest warto? Trudno? Oczywiście, że warto, bo opinie naszych gości nam o tym mówią. To jest jakby połączenie wielu obiektów w jeden, bo wszystkie funkcje, które tu znajdziemy, począwszy od centrum edukacyjnego, rekreację, sport, sauny, ściankę wspinaczkową, bowling, gastronomię, fitness, to są rzeczy, które można było zrobić w osobnych obiektach. Natomiast my połączyliśmy te wszystkie funkcje w jedno. I to daje nam wyjątkowość nie tylko na skalę Polski, co rzeczywiście zostało docenione właśnie przechodząc do finału naszego konkursu. Powiedz mi, jaka jest recepcja na ten sukces, że Szczecin to nie jest jego pierwszy obiekt, który jest doceniony w międzynarodowym gremium, bo mamy nagrodę Miss Van der Rohe dla Filharmonii, mamy nagrodę właśnie World Architecture Festival dla Przełomów. Dlaczego? Dlaczego Szczecin jest taki inny niż reszta Polski? Szczecinianie znani są z tego, że są nietuzinkowi i jeżeli się za coś biorą, to robią obiekty wyjątkowe. To pokazały poprzednie nagrody. Mam nadzieję, że fabryka dołączy do tego zacnego grona i będziemy również laureatami tego wspaniałego konkursu. No a tu z naszej strony wielkie podziękowania dla prezydenta miasta Szczecina, tu dla całego zespołu Urzędu Miasta, ponieważ właśnie oni dzięki, przynajmniej w moim odczuciu, dzięki wyborowi takiej procedury przetargowej, czyli że to są konkursy, dialogi, to jest możliwe tworzenie tak wspaniałych obiektów tutaj w Szczecinie. Także wielkie dzięki, gratulacje. I wzajemnie. No i walczymy o Singapur. Podsumowując odcinek, Fabryka Wody dołącza do znakomitego grona obiektów w Szczecinie, które są uznawane za architekturę najwyższej klasy. Została finalistą w World Architecture Festival. Pojedziemy reprezentować nasz kraj do Singapuru. Trzymajcie za nas kciuki, komentujcie, lajkujcie. Tak, oczywiście, jak zwykle sekcja komentarzy do Was. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli oczywiście tego jeszcze nie robicie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Do zobaczenia, hej!